Lato w kokonie i uprawa chili. 25 sierpnia. Jem kanapkę z zielonym chili, żeby się ogrzać. Trochę jak ta dziewczynka z zapałkami. Tylko że ja zamiast ognia mam kapsaicynę. I to ma być lato? Dobrze, że to chili chociaż mam. Cheatwave odmiana. Kiedyś taką kupiłem. To chociaż mam falę gorąca. Nawet chwilową, a nie to, co jest teraz. Jak to nazwać? Może po prostu lato w kokonie. Jak długo już te papryczki uprawiam? Z 7 lat? A może i więcej? A w sumie to ile ja mam lat? No to takiego sezona to ja żem nie widział. Słońce niby było, owszem, ale za chmurami. A temperatura? Czysta komedia. Okazuje się, że na wieczór musisz owinąć się w kokon, żeby samemu w cieple przetrwać noc. A co dopiero papryczki mają powiedzieć? One są tak naprawdę bezdomne. Nie mam tunelu, żeby zapewnić im dach nad głową. No, zły właściciel, który nie dba o swój inwentarz, można by rzec. Ale w sumie powinny radzić sobie same. Choć je nawiozłem w sumie nawozem do papryki i pomidorów gdzieś na początku lipca, ale no ta pogoda faktycznie nie pomagała, nawet jak miały azot i inne mikroskładniki zapewnione. A o kompoście to nawet nie wspomnę. Potem to już mi się w sierpniu nawet nie chciało im dawać nawozu jakiegoś fosforowo-potasowego czy coś takiego, żeby lepiej owocowały i drewniały, bo to po prostu się słabo zapowiadało i się słabo zapowiadało. Tak więc nawet bez tego jakoś funkcjonowały, bo da się bez żadnych takich nawozów coś zebrać i ja też coś zbiorę. A najlepsza odmiana właśnie na takie polskie warunki, takie perturbacje związane ze skokami, ze wszystkim, to jest po prostu odmiana Cyklon. Ona jest po prostu sprawdzona i ona po prostu zawsze mi owocuje. Jest po prostu fantastyczna. I to chyba nawet jest w sumie polska odmiana, tak przystosowana, ale nie wiem. Okej, ale jest strasznie nudna, bo wygląda po prostu jak zwykłe chili. A ja lubię takie wydziwione, takie właśnie jak Cheatwave, taki własna hybryda, jakiś Big Finger, który się zrobił hybrydą właśnie z tym cyklonem, albo też jakieś inne odmiany, takie jak w tym roku testowałem odmianę Poupila. Poupila jakoś tak, Poupila. No i oczywiście Little Elf. Little Elf jest tak samo super odmianą, kolorową, jest po prostu fantastyczną odmianą. Pikantną, bo to jest jak papryczka pepperoncino, czyli mały, ale wariat, tak? Nie zapiecze 2 razy, ale jest po prostu okej, taką, żeby dodać jedną do potrawy i super podkręca i super jest. Ja nie uprawiam papryczek jakichś turbo ostrych. Moje mają tak gdzieś pewnie do 50 000 skali Buforta, może mniej. Nie wiem, jakoś mnie to w sumie nie obchodzi. Ale wiem jedno, że po prostu nie ma co uprawiać turbo jeszcze bardziej ostrych papryczek, bo to jest po prostu głupota. Miałem kiedyś Ghost Pepper i to jest po prostu głupota wrodzona. I one są po prostu z cyklu jak chcesz. Bez sensu to jest, bo jak na przykład przerabiałem to na sos i tak dalej, to potem i tak mi się tych sosów nie chciało, już wolałem te mniej ostre, bo okej, może to jest fajne do marynowania mięsa czy coś, to wtedy tak. Do kurczaczka spoko. No ale no po co no? Najlepsze jest po prostu w uprawie chili, uprawa chili. Jak to rośnie, jak to zmienia kolory. Na przykład no po prostu ta odmiana Little F, no po prostu to jest jak kwiatek. Tylko że jadalny kwiatek, bo możesz zjeść jego owoce kolorowe, które z zielonych stają się fioletowe, potem idą w czerwień i są po prostu ozdobą balkonu czy ogródka. Nawet nie trzeba tego jeść, no. Jak ktoś nie lubi chili, może sobie wywalić na kompost, ale nie ma co marnować jedzenia, tak? A wracając do pogody, no i generalnie jest zima, a raczej jesień. A lato? A lato się jeszcze nie zaczęło. I do tego ten wiatr. Ja stoję w ogrodzie w kurtce przeciwdeszczowej i w długich spodniach i czuję się, jakbym mieszkał w Japonii nad samym oceanem. Ale w sumie to tam ten wiatr jest wpisany w genotyp, a tu Polska, Polska, Polska. Niby jest super miejscem, ale coraz częściej zamiast lata dostajesz jesień. I to nie na tygodnie, a na miesiące. I tak trzeba żyć w kraju kwitnącej cebuli, gdzie jesień jest główną porą roku.
gdzie także szarość i przeszywający wiatr są niby znane, ale jednak powinny trzymać się skrajnych miesięcy w kalendarzu. A tu, środek lata, myślisz, że czujesz ten zapach dziecięcej beztroski, czy tam wolności, a potem bach, wieczorem znowu w kokon, żeby przetrwać noc. A dopiero prawdziwe mroźne wieczory przed nami, albo za nami, to już trudno określić, jaka właściwie jest pora roku. W sumie to się nawet cieszę, że się udało choć kilka bakłażanów, żeby mi urosło po raz pierwszy. Się nie spodziewałem, że mi cokolwiek urośnie bakłażan bez tunelu. Brzmi abstrakcyjnie, ale jakieś tam się udały. Jeszcze ich nie spróbowałem. Nawet przy kiepskiej pogodzie. Także spoko.